Hej, z tej strony witam was Nation7. W kolejnym odcinku z Mario Forever Let's World Series. No dobrze, pora na świat M. Świat L przeszliśmy jako Mario, dlatego świat M przejdziemy jako Luigi dla balansu. Z tego co czuję, gasi im tak samo jak Mario. No, ta sama wysokość skoku, to samo sterowanie. Nie czuję większej różnicy. No, mamy jedynie wizualną zmianę, ale to tyle. Tu bodajże jest gwiazdka w drugim bloku. Oczywiście musimy ją w dobrym momencie wybić, żeby nie wybić ją sobie z głowy. I możemy zdobyć prostego one-upa. Pokonamy tym samym jedną roślinkę i kilka spajnich. Niestety dalej jest głos Mario, kiedy zdobędziemy checkpoint, mimo że gramy Luigi, szkoda. No jednak myślę, że Luigi ma trochę inny głos niż jego brat. I tutaj mamy sufit kolców. Generalnie cały ten świat to jedno wielkie kolce. Niestety sufit kolców zabija nas natychmiast, niezależnie od naszej formy. Niezależnie od tego, kiedy go dotkniemy. Może sobie tak wisieć jak teraz, a i tak nas zabije. Nie musi wcale spadać na nas w ten sposób i nas gnieść. No, musimy stanąć na najniższym bloku i kucnąć, jeżeli jesteśmy duzi. Po prostu stać jako mały Mario tam i przeczekać. No, na szczęście możemy sobie po prostu tutaj przebiec. Możemy też górą przeskoczyć nad tymi kupami, natomiast jest to trochę bardziej ryzykowne, bo możemy wpaść właśnie na sufit. Dobrze, tutaj ta roślinka trochę przeszkadza. Ale dobra, możemy sobie pójść po prostu od niej. No jak widać, czasu nie mamy jakoś strasznie dużo niestety. Jest to tak zrobione, że dobiegamy do jakiejś dziurki, żeby się schować i tam czekamy. Nie specjalnie mamy jak więcej drogi wziąć na jedno przebiegnięcie. O, tutaj się fajnie platforma ustawiła. Na niej też możemy na szczęście się schować. Tutaj taki kłopotliwy fragment, ponieważ jeżeli skoczymy z tego trzeciego bloku, możemy skoczyć za wysoko i wpaść na sufit. Jeżeli skaczemy z trzeciego bloku, to polecam tak skoczyć bardzo słabo. Nacisnąć ten klawisz skoku. Pora na etap drugi. Nie ma tutaj ani chwili wytchnienia. Zaczynamy poziom i od razu mamy sufit kolców, który wkrótce spadnie nam na łeb. Noszą się czerwone kupy i tak nie są z krawędzi, więc jakbyśmy ich nie zabili, to po prostu się odbiły tutaj. Ale będzie kilka przeciwników, którzy będą chcieli się schronić przed sufitem kolców, ale niestety wpadną wtedy na nas. Więc będziemy musieli się ich pozbyć, niestety. My albo oni. Dobra, od razu się pozbyliśmy roślinki i kupy. No, roślinka by nie stanowiła większego zagrożenia, ale kupa mógłby mi przeszkadzać. A tutaj taki fragment, jednocześnie nie wylądować przy paści, ale jednocześnie nie dotknąć sufitu kolców. No to zdecydowanie brzmi jak Mario, nie jak Luigi. O, Fire Bro. Gdzieś tu powinna być najniższa platforma, jest. No niestety na wyższych platformach zginiemy, jak sufit kolców spadnie. Co prawda jest tam chyba bonus na górze, ale jakoś nie mam ochoty dla niego ryzykować. I ta rura ma dość duże znaczenie, ale do niej wrócimy później, jak już ukończymy ten świat. Na razie po prostu grajmy normalnie. Uwaga, spadające platformy rodem z 6. świata z oryginalnego Mario Forever. Widzę, że Mario Forever bardzo lubi świat 6 Mario Forever, bo już było trochę inspiracji też w poprzednich światach. O. Tutaj trochę było zamieszania, ale na szczęście dzięki Fireflowerowi mogliśmy pokonać po prostu tych wrogów. O, no i super. Kolejny poziom za nami. Wydaje mi się, że w oryginale to tło było takie bardziej wyraziste. Bardziej przeszkadzało, bym powiedział. Teraz dalej mamy takie bloki w tle, ale mniej się rzucają w oczy.
Pora na 3. poziom. Na szczęście mamy odpoczynek od sufitu kolców, ale jeszcze się z nim skonfrontujemy. No i mamy spadające kolce z sufitu. Chyba się niczym wizualnie nie różni od tych kolców, które nie spadają. Przynajmniej nie zauważyłem żadnej różnicy. Na szczęście tylko zadają nam obrażenia, jak na nas spadną. Nie zabijają nas natychmiast jak sufit kolców. Ale wciąż będziemy musieli być ostrożni. Trafiamy tutaj do ciemności. Trzeba być cierpliwym. Wydaje mi się, że w oryginale była dużo większa ta ciemność. Tak wyglądała też nienaturalnie, bym powiedział. Tu jest mniejsza ta ciemność i wygląda bardziej naturalnie, bym powiedział. No, tak nie widzę różnicy w sumie między tymi kolcami, które spadają, a tymi kolcami, które nie spadają. Wydaje mi się, że w niektórych wersjach były jakieś różnice, ale nie jestem pewien. A tutaj mamy możliwość zganięcia trochę maczusi. Chyba był Poison Mushroom w tym pierwszym bloku, także wolę go olać. No, zamiast tego zdobyć trochę monet, co? No, super. No to w takim razie przechodzimy dalej. Trochę mi się nie podoba, że tu taki hammer od razu jest, jak tylko wychodzimy z rury. Na szczęście nie trafił nas. Kolejny, jest ich trochę. I mamy checkpoint. Specyficznie wyglądają te mostki. Raz są takie mostki, raz są zwykłe platformy. Dziwnie to wygląda, ale okej. Znowu wchodzimy w ciemność. Na razie jeszcze kolców nie ma, ale proszę, już są. Generalnie w teorii nic nam nie grozi, jeżeli to będziemy robić powoli, bo tym razem nie ma spadającego sufitu kolców na czas. Z drugiej strony mamy po prostu mało czasu na sam poziom. Jak widać, zaraz będzie pipkało, że kończy mi się czas, bo będzie 100 jednostek czasu Mario Forever. Tutaj nie wiem czemu kolec spadł, ale dalej jest widoczny inny kolec. Tu bodajże tak, spadają też kolce. No i wychodzimy z ciemności. O, jeszcze gumby. Nie mają one jednak większego znaczenia. I koniec tego poziomu. No nie zostało mi dużo czasu, myślę, a nie byłem chyba aż tak wolny. Także myślę, że o to chodzi. Musimy wywabiać te kolce, a jednocześnie nie możemy za długo zwlekać, bo inaczej skończy nam się czas po prostu. No i pora na zamek. Niestety powraca sufit kolców, ale przynajmniej mamy trochę czasu na początku, zanim zacznie naprawdę spadać. No już się nam skończyła ta chwila relaksu. Tu może bym chciał zaszować po prostu. O, dobra. No generalnie to będzie najtrudniejszy poziom, jeśli chodzi o te sufit kolców. Szczególnie od checkpointa, ale to jeszcze trzeba tam dojść. Przepraszam, jestem. Dobra, tutaj na szczęście możemy się schronić. Niestety jestem małym Luigiem, z drugiej strony powinno być łatwiej się schronić w pewnych miejscach. I tu uważamy, jest taka podpucha, ta platforma wygląda, jakby miała spaść, jak na niej staniemy, ale nie spada, jak na niej staniemy. Chodzi tutaj o to, żeby po prostu na nią wskoczyć od dołu, a tak to musimy przebiec najpierw z prawej strony. Dosyć mylące, szczerze mówiąc. Tutaj polecam po prostu przebiec. Jak za długo będziemy myśleć, jak przeskoczyć w tym miejscu przy tym Piranha Plancie, to umrzemy. A wystarczy po prostu, jak widać, przebiec. I Mario czy Luigi sami zlecą. Okej. Tutaj niestety, jeżeli za późno wejdziemy do tej rury, to ten sufit kolców spadnie i nas zabije. Przejdziemy tutaj do tego checkpointa, ale ten sufit kolców będzie już na dole i nas zabije to. No trochę dziwne, ale no niestety. I teraz niestety się robi dużo trudniej. O, jak widać, mamy mniej czasu i ten sufit spada praktycznie od razu, bez żadnego ostrzeżenia. Także musimy być teraz dużo szybsi. Czasem niestety trzeba będzie oberwać, to znaczy zakładam, że jest tak zrobione, że możesz bez oberwania, ale
Może być to dość ciężkie, myślę. Tutaj niestety może się okazać, że te roślinki strzelą we mnie. Okej. No, tu jeszcze mogę się schronić, skatuję. Tak, myślę, że tak. Oj, Firebro, tu na szczęście nam nie zagraża, ale obawiam się, że może nam zagrażać tam dalej. Uff, dobra, nie trafił nas. Tu jeszcze możemy się schronić, co? O, świetnie. I na szczęście to już koniec sufitu kolców. Dobra. Tu na szczęście, z tego co widzę, Bowser to jest taki najbardziej podstawowy Bowser, jaki istnieje. Także możemy po prostu go szybko pokonać. I tyle, jeśli chodzi o świat M. No prawie tyle, ponieważ jest jeszcze jeden bonusowy poziom, który chciałbym pokazać. Najpierw jednak zobaczmy animację. No widzimy sufit kolców, więc zgadujemy, że będzie coś związanego z tym. No ten zamek nie miał żadnych szans. Fatality. Świat M ukończony. I tu będzie świat N, ale to za chwilę do niego wrócimy. Chciałbym wrócić jeszcze do świata M. Niestety będę musiał, widzę, usunąć zapis tutaj. Generalnie możemy zobaczyć na mapie świata właśnie, że wyróżnia się ta fioletowa rura. Jest jako jedyna tutaj fioletowa spośród tych wszystkich zielonych. To do niej dojdźmy w takim razie. Dobra, jestem. I teraz generalnie chcemy się dostać do tej fioletowej rury. Obawiam się, że nasz skok jest za słaby, żeby się tam dostać normalnie, ale po coś tu są te bullet bille, prawda? Znalazłeś przejście do świata MA. O, nogi Luigi'ego utknęły w górze. Zdobądź tak dużo łanapów, jak to możliwe podczas jednej próby. Mamy specjalny poziom. No, czas może przerażać, że tyle to będzie trwało, ale na trzeci etap jest dużo krótszy niż ten czas sugeruje. Tym razem zamiast sufitu kolców mamy innowację, czyli ścianę kolców. Jej! Dużo jest tutaj skakania po takich pojedynczych blokach. No, za to jest też dużo monet, które możemy nazbierać. Chyba jeżeli umrzemy, wywala nas do jednego z poprzednich światów. Przepraszam, nie światów, tylko etapów. Nie wiem, czy to błąd, czy jest tak zaplanowane. Tyle one-upów, ale chyba nie za bardzo jestem w stanie je zdobyć. No może tego jednego. Musiałbym chyba tak na sam koniec odpalać te wszystkie one-upy. Dołem czy górą? O, to jest pytanie. Tam jest, zakładam, więcej monet, ale jest trudniej, bo mamy dużo bloków. No tutaj już nie zlecę, co? Gwiazdka. Możemy nazbierać trochę one-upów dzięki tej gwiazdce. Mógłbym sprawdzić, czy gwiazdka mnie obroni przed kolcami, ale wolę tego nie robić. Co za spam kupami, nie? Szkoda, że nie dostajemy więcej punktów, jak po nich skaczemy. No dobra, lepiej idźmy dalej, bo za chwilę umrzemy. Nieładnie z waszej strony, bardzo nieładnie. Trochę za szybko tu poszedłem.
Ale dobra. Jakoś się udało wylądować po drugiej stronie. I koniec etapu. Bodajże po przejściu tego poziomu lądujemy po prostu w zamku. Zobaczymy. Tak, znajdujemy się po prostu w zamku. Także możemy się tam udać, jeżeli chcemy zdobyć trochę one-upów. Nie wiem, czy szybciej jest udać się do tego etapu, czy szybciej jednak przejść drugi poziom do końca i później trzeci etap, nie wiem. Trzeba by sprawdzić. Z drugiej strony w MA mamy autoscroll i jest dość powolny, a M3 jest dość szybkie. No ale wciąż musimy przejść jeszcze M2, zanim przejdziemy do M3. No nie wiem, tak czy inaczej, cóż. To byłoby na tyle w tym odcinku. Jeśli chodzi o świat M, chyba M jak menes, czyli zagrożenie, niebezpieczeństwo, no bo jest jak widać chyba jak dotąd najgroźniejszy świat z tymi kolcami wszystkimi. Może jeszcze M jak Mario, ale tutaj zagraliśmy Luigi, więc ha ha ha. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Polaku, Czaba, Wojda, Zadosa, Domaga, David 22, Nowy, Filipies, YouTube, Play Games, Mario the Hedgehog, Pancake Princess, Neso Links, nie przyczaj, bez nas już wbądnie i pomidorkę z Win.pl, Piotr Hadu, Junior Game, YouTube, Michała, X-Remix, Grammatyczny Nazista, Kuprzyn, Kierkowa-12, Kocki 11, Bartek, ADMX, Blaki, Baczefire, Perosi, Fotin, 26, Czerweczek, jest Damo, Demus, Jalapeno, Tomek 839, Banach 006, Pi, Busta, Muś, Mario Forever, Tosycznie Baka, Kaptura, Zdyć, Mastercard, Colorfer, Majhosia, Fox, Zosia, Z11, Touch XD, Walker 678, i Polska, Iwsiek, Bandax, Minecraft, BWM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!